Cześć, z tej strony Jakub Barański, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dźwięku, a mianowicie chciałbym zaprezentować Wam nowe mikrofony od marki Rode, czyli Rode Wireless Pro. Na wstępie czuję się zobowiązany, aby poinformować Was o tym, że te mikrofony są prezentem od marki Rode i zostają one już ze mną na dłużej. Po odpakowaniu pierwsze, co nam się ukazują w tym zestawie, to otrzymujemy dwa bardzo podobne do siebie case'y, natomiast one troszkę się różnią. Wykonanie ich jest bardzo ładne, ten materiał jest bardzo przyjemny w dotyku, mam tutaj eleganckie zamki. To, co możemy od razu zauważyć, to to, że jeden case jest dużo cięższy i za chwilę Wam powiem dlaczego. Oprócz case'ów, luzem jeszcze w pudełku znajdziemy kabel do transmisji danych i do ładowania również ich. Tutaj mamy jasną informację na nim, że jest tutaj 5 gigabitów na sekundę transfer i 60 W moc ładowania. W pierwszym, tym cięższym case'ie, to co możemy od razu z zewnątrz zauważyć, czym on się różni, to to, że z tyłu mamy klawisz, za pomocą którego jesteśmy w stanie sprawdzić stan naładowania naszego case'u oraz port USB-C do ładowania, ale nie tylko, bo za pomocą tego case'a jesteśmy w stanie zgrać dane i skonfigurować nasze odbiorniki i nadajniki. Po odpakowaniu w środku ukazują nam się dwa nadajniki i jeden odbiornik. Wpinane one są tutaj w specjalne gniazda, które są przygotowane, wyprofilowane i od razu tutaj również jest port USB-C, za pomocą którego ładujemy nasze nadajniki i odbiornik. Natomiast to, co jest tutaj bardzo fajne, to za pomocą tego case'u jesteśmy w stanie naładować nasze urządzenie, ale nie tylko, bo również jesteśmy w stanie zgrać dane. Możemy podpiąć za pomocą kabla USB-C cały case i jeśli w środku umieścimy dwa nadajniki i odbiornik, podpinamy się do komputera bądź do iPhone'a czy do innego telefonu, możemy zgrać materiał, jednocześnie możemy też ustawić, skonfigurować nasze urządzenia. To, co jest bardzo fajne, nawet jeśli nie mamy ze sobą tego case'u, to po podpięciu samego na przykład jednego z nadajników możemy go też skonfigurować w aplikacji, czy to na telefonie, czy na komputerze i możemy również zgrać pliki, które są w środku zapisane, bo każdy z tych nadajników ma pamięć 32 GB i bezpośrednio na nią możemy nagrywać materiały. Bardzo fajną cechą tych nadajników jest to, że po wypięciu ich z case'u one od razu już się włączają, są gotowe do pracy. Możemy je spiąć oczywiście z naszym odbiornikiem i podpiąć do kamery, czy do telefonu, czy do komputera. Natomiast możemy również skorzystać z tych samych nadajników jako najzwyklejszego dyktafonu. Po prostu wyciągamy i od razu możemy do niego mówić. Mamy możliwość w ustawieniach, aby automatycznie od razu było włączone nagrywanie, bądź nie. Jeśli chodzi o wykonanie tych nadajników i tego odbiornika, wygląda ono bardzo fajnie, bardzo przyjemny materiał w dotyku, czuć, że jest to produkt dobrej jakości. Zacznijmy może od nadajnika. Mamy w nim tutaj 3 diody, jedna nas informuje o tym, czy jesteśmy sparowani z odbiornikiem, druga informuje nas o tym, czy mamy włączone w tym momencie nagrywanie na wewnętrzną pamięć oraz diodę, która nas informuje o tym, czy urządzenie jest włączone, informuje nas również o stanie naładowania baterii. Do tego mamy klawisz, za pomocą którego możemy włączać bądź wyłączać nagrywanie. Mamy również klawisz z logiem Rode i tutaj możemy sobie ustawić za pomocą aplikacji, jaką on ma pełnić funkcję. Do tego wbudowany mikrofon oraz gniazdo jack, do którego możemy podpiąć zewnętrzny mikrofon, na przykład tak jak jest w zestawie, czyli Rode Lavalier 2, który jest dołączony w 2 sztukach do tego zestawu. Z tyłu każdego nadajnika również jest klips, za pomocą którego możemy przypiąć do swojego ubrania czy zapasek na przykład ten nadajnik, bądź również on jest tak dopasowany z wymiarami, aby można było go wsunąć na stopkę naszego aparatu. W odbiorniku pojawia nam się tutaj już wyświetlacz, na który mamy informację o stanie naładowania wszystkich urządzeń, czyli 2 nadajników i odbiornika, informacje o sparowaniu, poziom sygnałów oraz również tryb, w jakim nagrywamy. Co do trybów właśnie nagrywania, mamy tutaj kilka opcji, bo możemy sobie nagrać 2 nadajniki, czyli jeden i drugi mikrofon jako lewy, prawy kanał i rozdzielić to sobie później, żeby w postprodukcji, żebyśmy mieli 2 niezależne kanały. Możemy je zmieszać, ale również możemy włączyć tak zwany tryb save, czyli nagrywamy wszystko na pierwszym kanale, a na drugim kanale mamy wszystko nagrane o minus 10 decybeli, gdyby właśnie pojawiły się jakieś przesterowania, żebyśmy mogli odzyskać część materiału. Mamy tutaj gniazdo USB-C, za pomocą którego jesteśmy w stanie naładować ten odbiornik, ale również on może nam posłużyć jako wyjście cyfrowe sygnału, czyli na przykład możemy bezpośrednio podpiąć do telefonu taki odbiornik i nagrać dźwięk z naszych 2 mikrofonów zebrać. I mamy jeszcze również tutaj gniazdo jack i ja bym tutaj zwrócił uwagę na pewną bardzo ważną rzecz, ponieważ one są konfigurowalne. Możemy sobie ustawić odpowiednie poziomy tutaj dobrać, czy jest to wyjście analogowe
i wpinamy tutaj na przykład nasz aparat, czy będą tutaj słuchawki odsłuchowe, czy może słuchawki z mikrofonem. Przypadek, który mi się tutaj pojawił podczas nagrywania, to widzę pewne ograniczenie związane z tym, że mamy tylko jeden port jack, ponieważ jeśli nagrywam dźwięk w swoim Sony A7 IV i wepnę ten odbiornik za pomocą kabla jack, to ja już nie jestem w stanie mieć odsłuchu tutaj. To jest pewna rzecz, którą zwróciłem uwagę na to i w mojej ocenie jest to drobny minus. W momencie, kiedy mamy urządzenie, które obsługuje cyfrowy przesył dźwięku, czyli na przykład podepniemy sobie do iPhone'a za pomocą kabla USB-C Lightning ten odbiornik, to wtedy mogę do jacka wpiąć sobie słuchawki i mieć na przykład odsłuch. Z poziomu odbiornika jestem również w stanie wysterować, jakie ma występować wzmocnienie sygnału na poszczególnych nadajnikach i może ono być stałe, ustalone przez poziom, jaki ja wybiorę, automatyczne bądź dynamiczne. Drugi case jest znacznie lżejszy, natomiast w środku znajdziemy szereg akcesoriów, które producent dodaje do tego zestawu. Między innymi mamy tutaj tak, 2 mikrofony krawatowe, 2 takie delikatne nakładki piankowe na każdy z tych mikrofonów i tu muszę przyznać, że to, na co ja zwróciłem uwagę, to to, że to jest wszystko tu bardzo ładnie spasowane. To nie jest jak w tańszych mikrofonach, ja często się spotkałem, kiedy przychodzi mi założyć dead cata czy jakąś inną nakładkę na mikrofon, to trzeba się z tym męczyć, trzeba to jakoś naciągać. Tu po prostu to jest wszystko na ładnych obudowach i to się wszystko elegancko wsuwa. Mamy tak, 2 te nakładki piankowe, od razu mamy 2 uchwyty klipsy, aby mikrofon krawatowy można było przypiąć do ubrania. Mamy również nakładki kolorowe, aby na końcu kabla sobie zrobić oznaczenia według kolorów. Typowy kabel jack, aby skorzystać z wyjścia analogowego. 2 kable USB-C, ale jeden jest 2 razy USB-C, a drugi jest USB-C Lightning. Do tego mamy aż 4 deadcaty, bo mamy 2 deadcaty, aby można było założyć je bezpośrednio na ten mikrofon wbudowany w nadajnikach oraz 2 deadcaty, aby założyć je na te mikrofony krawatowe, które są w zestawie. Mamy jeszcze ściereczkę, w sumie nie wiem, do czego nam miałaby mi się przydać. Natomiast mamy jeszcze bardzo ciekawe rozwiązanie z magnesami, ponieważ jeśli mamy ciuchy, do których nie jesteśmy w stanie za pomocą klipsów przypiąć naszych nadajników, to zobaczcie, tu jest taki bardzo fajne rozwiązanie, dość mocne neodymowe magnesy. W tą stopkę wsuwamy sobie taki adapter i w tym momencie mam magnetyczne mocowanie i mogę to na przykład pod swoją bluzkę wsunąć magnes, a z drugiej strony za pomocą magnesu przyczepić ten nadajnik i on już tutaj elegancko się trzyma. To, na co zwróciłem uwagę tutaj w tym mocowaniu magnetycznym, to zakładanie adapteru jest bardzo proste i w łatwy sposób się wsuwa, natomiast kiedy przychodzi nam to zdjąć, to nie ukrywam, że trzeba się trochę tutaj nagimnastykować. W przypadku mikrofonów krawatowych, które są w zestawie i nadajników, mamy tutaj oprócz samego gniazda jack również gwint i nakrętkę, aby przykręcić, żeby przypadkiem, jak się gdzieś będziemy obracać, nie wyciągnąć tego jacka z naszego nadajnika. Natomiast to, na co ja tu zwróciłem uwagę i co uważam jest ewidentnie do poprawy, to tak, tą nakrętkę można stąd zdjąć tak kompletnie i to, co zauważyłem, kiedy przychodzi mi to przykręcić i wpinam tego jacka do końca i teraz obracam tą nakrętką, żeby przykręcić, to w momencie, kiedy ja przykręcam nakrętkę, ona spada z wtyczki jack i zobaczcie, nakrętka przeszła, a jacka mogę wypiąć. To jest, uważam, coś, co powinno zostać poprawione, bo żeby skorzystać teraz z tego mocowania, z tym jackiem, z tą nakrętką, żeby być pewnym, że to jest przykręcone, to ja nie mogę wpiąć tego jacka i przekręcać nakrętki, tylko muszę przekręcić całym jackiem, żeby to wszystko się obróciło i dopiero teraz jestem w stanie zablokować, zabezpieczyć się przed przypadkowym wypięciem mikrofonu z nadajnika. Mikrofony krawatowe, które tutaj są w zestawie, mają bardzo cienki i wydawałoby się, że to jest delikatny kabel, natomiast mamy tutaj ostrzeżenie, żeby przypadkiem nie owijać tego wokół szyi, ponieważ te kable są bardzo mocne, wyposażone są w kevlar i jeśli byśmy owinęli wokół szyi i gdzieś szarpnęli, coś by się zadziało, mogłoby to się źle skończyć. No dobrze, ale skoro już mówimy o mikrofonach, to fajnie by było, żebyście mieli jakieś porównanie, żebyście zobaczyli sobie, jak ten dźwięk tutaj wygląda i już od 2 poprzednich odcinków mogliście zobaczyć pewne zmiany w jakości dźwięku, ponieważ właśnie na tych mikrofonach Rode Wireless Pro nagrywałem poprzednie odcinki. Ja nie ukrywam, że dźwięk z tych mikrofonów mi się bardzo podoba, przede wszystkim względem tych obecnych. Tych, które teraz nagrywam ten odcinek, czyli to są Komica Boom XD1, o wiele tańsze mikrofony.
to te mikrofony Rode'a bardzo fajnie zbierają dół, o wiele są bardziej czułe na dolne pasmo i mi to się podoba, bo ten dźwięk jest taką, ma trochę lepszą dynamikę. W tym momencie słyszycie surową próbkę dźwięku z obecnie używanych przeze mnie mikrofonów do tej pory. W tym momencie słyszycie dźwięk z mikrofonów Rode Wireless Pro z podpiętego zewnętrznego krawatowego mikrofonu. A tak brzmi surowy dźwięk z wbudowanego mikrofonu z zestawu Rode Wireless Pro. Tą część odcinka nagram już na całym zestawie Rode Wireless Pro z podpiętym zewnętrznym mikrofonem do nadajnika. Ten zestaw, pomimo tego, że ma tylko 2 nadajniki, pozwala nam nagrać aż 3 źródła dźwięku. Pierwszy i drugi nadajnik to będą 2 pierwsze źródła dźwięku, natomiast jeśli skonfigurujemy, że na gnieździe jack w naszym odbiorniku podpinamy zestaw słuchawkowy z mikrofonem, to możemy nagrać to jako trzecie źródło dźwięku, natomiast te kanały będą wymieszane. Tutaj wyświetlam Wam możliwości mieszania kanałów, jak to wygląda w zależności od podpięcia odpowiedniej konfiguracji. To, na co warto tutaj zwrócić uwagę, to to, że mamy tutaj możliwość zapisu rozdzielczości dźwięku aż w 32 bitach zmiennoprzecinkowych. Pozwala nam to zapisać na tyle szeroką rozdzielczość dźwięku, że jesteśmy w stanie bez problemu wyciągnąć dźwięki, które były bardzo cicho nagrane oraz te, które były bardzo głośno, że nie mamy praktycznie żadnych przesterów ani obcięć. Natomiast warto zwrócić tu uwagę na to, że ten dźwięk 32-bitowy nie jest przesyłany tu bezprzewodowo, on jest zapisywany bezpośrednio w nadajnikach i na nie nie wpływa, na ten dźwięk nie wpływa żadne ustawienie, które ustawiliśmy za pomocą aplikacji, jakieś korekcje dźwięków, wzmocnienia i inne ustawienia. To, co mi się tu bardzo w tym zestawie podoba i uważam, że jest świetnym rozwiązaniem, to to, że jeśli włożymy do naszego case'u 2 nadajniki i 1 odbiornik i za pomocą tego case'u podepniemy się do komputera, to widzimy wszystkie urządzenia naraz, jesteśmy w stanie je skonfigurować, zgrać z nich dane i również za pomocą tak naprawdę jednego kliknięcia zaktualizować oprogramowanie w tych urządzeniach. Nie musimy tutaj bawić się, żeby podpinać każde urządzenie po kolei, to zgrywać. Jeden case jest, oprócz tego, że ładuje, to jest również całym koncentratorem tego zestawu. Teraz wracam już z dźwiękiem do moich poprzednich mikrofonów, ponieważ chcę Wam pokazać, jak wygląda aplikacja od Rode'a i jak widzi komputer podpięte mikrofony, cały ten zestaw przez ten ładujący case. Ponieważ przygotowując się do tego odcinka, zrobiłem sobie research, co mówią inni twórcy o tym zestawie i padło tam stwierdzenie, że jeśli nie mamy zainstalowanej aplikacji Rode'a, to nie jesteśmy w stanie zgrać z tych mikrofonów plików, które są tam nagrane. No i ja bym chciał to obalić, ponieważ ja już poużywałem trochę tych urządzeń. Nagrałem 2 poprzednie odcinki korzystając z tych mikrofonów, żeby zobaczyć, jak one mi się sprawują i móc rzetelnie Wam powiedzieć, co mi się w nich podoba, a co nie. No i zobaczcie, ja nie mam żadnej zainstalowanej aplikacji od Rode'a i mam tak, w case'ie wpięty 2 nadajniki i odbiornik podpięte za pomocą kabla USB-C bezpośrednio do mojego Maca. I jak widzicie na dysku, na pulpicie pojawiły mi się tak jakby wykryte 2 karty pamięci, czy 2 urządzenia z danymi. No i bez problemu mogę sobie złapać i ściągnąć plik, który przed chwilą nagrałem. To, na co warto tu zwrócić uwagę, to to, że za pomocą z poziomu systemu ja nie jestem w stanie tych plików usunąć. Jak widzicie, ja tej aplikacji wcześniej nie miałem zainstalowanej, dopiero teraz ją zainstalowałem. Także bez tej aplikacji da się zgrywać dane bez najmniejszego problemu. I aplikację Rode Central właśnie zainstalowałem. Już ją uruchamiam i pokażę Wam, jakie ona daje możliwości. I później jeszcze pokażę Wam w skrócie, jak wygląda aplikacja na telefonie. Jak widzicie, aplikacja po uruchomieniu od razu wykrywa tutaj wszystkie urządzenia, czyli case, odbiornik i 2 nadajniki. Przejdźmy sobie do tego odbiornika. Mamy tu możliwość ustawienia routowania, routingu, mieszania tych kanałów, jak chcemy mieć, czy to w trybie safety, w którym ja obecnie nagrywam, że na jednym kanale mam pełny dźwięk, który ustawiłem, a na drugim mam zapasowo nagrane o minus 10 dB, gdyby się jakieś przesterowania pojawiły. Tak mam skonfigurowane wyjście i tak dźwięk bezpośrednio nagrywa mój Sony A7 IV. Możemy tu pomieszać te kanały. Tu, jak widzicie, jest to ustawienie, o którym mówiłem, że na lewym kanale wymieszamy 2 odbiorniki, a na prawym będziemy mieli tutaj dźwięk z dodatkowego zestawu słuchawkowego, czyli aż 3 źródła dźwięku możemy nagrać. Mamy tutaj pomieszane również, jak chcemy mieć wymieszane kanały, żeby to było wszystko w jednej ścieżce. Mamy tutaj ustawienia wzmocnień. Tu mówimy o wyjściu, czyli czy to jest wyjście, które tak jak ja teraz podpiąłem pod swój Sony A7 IV, czy pod słuchawki z mikrofonem, bądź manualnie możemy ustawić poziom wyjścia. Mamy również tu ustawienia jak podświetlenie tego wyświetlacza, co ma nam robić klawisz od Rode'a.
Również mamy tutaj możliwość timecode'ów, więc jeśli ktoś z tego korzysta, to mamy tutaj w pełni konfigurowalne timecody i możemy sobie z tego korzystać. Możemy tutaj zsynchronizować dźwięk, sprawdzić diagnostykę oraz również zaktualizować oprogramowanie. Ja obecnie posiadam najnowsze. Na pierwszym nadajniku nie mam nic nagrane, natomiast na drugim przed chwilą nagrywałem, więc możemy za pomocą aplikacji, z poziomu aplikacji też zobaczyć, co się znajduje, jakie nagrania, możemy ich odsłuchać, możemy je od razu wyeksportować w zależności, czy chcemy przygotować to od razu pod Spotify'a, iTunesa czy inne systemy. Możemy sobie ten dźwięk cały obejrzeć, poustawiać go. Również jeśli porobimy w trakcie nagrywania markery, to one będą tutaj odczytane. Pokazałem Wam aplikację, jak ona wygląda na komputerze, a teraz Wam jeszcze chcę pokazać, że to również działa i mamy dostęp do tych ustawień z poziomu telefonu. Za pomocą kabla USB-C Lightning podpiąłem do iPhone'a cały case, przechodzę do apki Rode Central. I jak widzicie, mam już dostęp do wszystkich 3 urządzeń, które są w case'ie. Tutaj ta aplikacja na telefonie jest troszkę okrojona, jest mniej ustawień, ale te podstawowe, najważniejsze, jak mieszanie kanałów, wzmocnienia, poziomy sygnałów, czy chcemy filtr górnoprzepustowy, czy nie, w jakim stopniu ustawiony, to tutaj mamy wszystko do skonfigurowania i ustawienia. Koszt tego zestawu uważam, że wypada bardzo dobrze, bo ten zestaw kosztuje około 2000 zł, więc stosunek ceny do jakości, do możliwości jest naprawdę bardzo dobry. To, na co warto tu zwrócić uwagę, to to, że gdybyśmy chcieli kupić po prostu przewodowe mikrofony Rode, które są tutaj w zestawie, te krawatowe, to jedna sztuka kosztuje około 500 zł. Więc zobaczcie, tu już mamy 2 te mikrofony, to wychodzi nam 1000 zł i można powiedzieć, że za drugi 1000 dostajemy szereg akcesoriów, no i cały system bezprzewodowy, więc w mojej ocenie jest to naprawdę bardzo dobra cena. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam Was do sekcji komentarzy, no i koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się, bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!